Witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Znajdujemy się w bibliotece. Biblioteka, która swojego czasu zasłynęła chyba z tego, że była taką pierwszą nietypową biblioteką przy stacji pociągu w Rumi. W ogóle ładnie jest zrobiona. Wygląda w taki bardzo specyficzny sposób. Ma 2 piętra, ma dział też dla dzieci, gdzie dzieci mogą sobie usiąść przy okazji, poczytać książki. Jest też miejsce dla osób, żeby się trochę pouczyć albo poczytać książki na miejscu. Więc myślę, że to jest bardzo fajna biblioteka i godna uwagi. Jeżeli mieszkacie niedaleko, to warto zajść. Myślę, że mogłaby być troszeczkę jaśniejsza, bo jest tutaj w miarę ciemno, ale pozytywny zbiór. Myślę, że całkiem sporo książek, patrząc na regały, w większości zapełnione na maksa. Nie ma teraz dużo ludzi, ale to też jest piątek, jeszcze niektórzy pracują. Jeszcze nigdy nie widziałam, żeby w bibliotece koreańskiej były audiobooki. Tutaj w Polsce widzę, że jest całkiem fajny zbiór, może nie jakiś ogromny, ale na pewno powoli rozszerzający się zbiór audiobooków. W Korei raczej audiobooki nie są popularne. Tak samo e-booki raczej, jeżeli Koreańczycy już coś wybierają, to wybierają książki takie papierowe. Co prawda czytniki robią się popularne oraz takie opcje właśnie czytania książki jako e-booka coraz więcej, ale idzie to bardzo powoli i raczej jednak Koreańczycy w tym temacie są tradycjonalistami i wybierają zwykłe książki papierowe, czy to z biblioteki, czy je kupują w księgarniach. Jeżeli chodzi jeszcze bardzo o interesującą rzecz, którą zauważyłam w Polsce, tutaj, w tej księgarni, dajcie znać, jeżeli kojarzycie, że w Polsce jest więcej takich księgarni, to mają do wypożyczenia gry planszowe, dzięki czemu możecie spróbować różne gry, pograć razem ze znajomymi, wziąć je do domu, na przykład na jakąś imprezę, albo po prostu z dziećmi zrobić sobie wieczór gier. Myślę, że to fajna opcja, tym bardziej, że czasami jest problem z kupieniem gry, nie wiadomo, czy się komukolwiek spodoba, więc myślę, że mogłoby być takie coś w Korei, ale jeżeli chodzi o gry planszowe, one nie są tak bardzo popularne. Są na przykład takie kluby z grami planszowymi, gdzie można właśnie coś zjeść, spotkać się ze znajomymi, ale żeby w domu byli chętni do grania razem ze swoimi dziećmi, to raczej tego nie ma. Dobra, jak jesteśmy w bibliotece, to porozmawiajmy może na ten temat, czy Koreańczycy czytają książki, czy lubią książki, jakie książki czytają. Więc może zacznijmy od takich krótkich statystyk, bo niestety, tak jak ogólnoświatowa tendencja idzie w dół, to w Korei nie ma lepiej i od 1994 jest to linia pochyła. I słuchajcie, 47% Koreańczyków nie przeczytało żadnej książki w ciągu roku, czyli 6 na 10 około. Jeżeli byśmy mieli jeszcze porozmawiać o innych statystykach, to jeszcze jeden z ciekawych to na pewno to, że im więcej się zarabia, tym więcej się czyta w Korei, więc ten współczynnik rośnie w grupach najlepiej zarabiających i niestety spada w tych grupach, gdzie jednak Koreańczycy nie mają tak wysokiego dochodu. Myślę, że to jest normalne, spowodowane brakiem czasu i to jest kolejna statystyka, która jest bardzo ciekawa i bardzo ważna, czyli dlaczego Koreańczycy nie czytają książek. Brak czasu jest podawany jako największym powodem nieczytania książek przez Koreańczyków, ale także oczywiście zastępstwo smartfonów, telefonów, gry komputerowe i inne zajęcia jednak powodują to, że na przykład młodsi użytkownicy decydują się jednak sięgnąć po tą multimedialną
część, a nie na przykład po książkę. Kolejnym powodem to po prostu brak nawyku czytania. Chociaż to mnie dziwi trochę, dlatego że myślę, że jedną z większych grup, oprócz tego, że studenci i uczniowie w bibliotekach w Korei, to właśnie dzieci są sporą grupą czytelniczą, jeżeli chodzi o czytanie książek i przebywanie w bibliotece. Za każdym razem, jak jestem z Eliaszem w bibliotekach, to często właśnie widzę dzieci siedzące z rodzicami, czytające, sięgające jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą książkę. Co ciekawe, tak jak tutaj wcześniej Wam wspomniałam, że fajne, że tutaj są audiobooki i te, jak one się nazywają, gry planszowe do wypożyczenia, to na przykład w Korei macie działy z mangą, anime, może nie anime, ale mangą, manhwą. To zależy, czy japońskie, czy koreańskie. I tak jak Wam wspomniałam o tym, że dziwne, że dorośli nie mają takiego nawyku czytania książek, dlatego że w Korei naprawdę w bibliotekach często widać maluchów razem ze swoimi mamami, z rodzicami, że czytają książki. To właśnie widać to po kolejnych statystykach, patrząc na uczniów i dzieci, które czytają książki, to aż 95% uczniaków przeczytało przynajmniej jedną książkę w ciągu roku, więc jest to naprawdę duży procent. I nie mówimy tutaj o uczniów, którzy chodzą do szkoły? Tak, czytają lektury? Ale tutaj właśnie nie mówimy o tym, że przeczytali podręcznik albo lekturę, ale po prostu, że czytają książki w domu i spędzają całkiem sporo czasu, dużo więcej niż rodzice albo dorośli. I moja siostra tutaj właśnie mówi, że jak to, bo przecież dzieci podręczniki czytają, ale wiecie, co jest tutaj pozytywne w tym, że z roku na rok jest wzrost czytania. Psy pochodzą właśnie od wilków albo szakali. Inni, że od kojotów, a jeszcze inni, że od początku były osobnym. Tego była oferta i ciągle była tak i była boleła i Chyba nigdy nie mogę nagrać za jednym zamachem wszystkiego, więc wróćmy do tematu książek. Jesteśmy dzisiaj w Agata Meble. Moja mama coś chciała kupić, później skoczymy także do Empiku, więc tak czy siak, będzie książkowo. I oczywiście zaczynając od tych najbardziej popularnych, to myślę, że powieści obyczajowe i literatura piękna. W każdym kraju jest na wysokim poziomie i także tutaj w Korei. Często te książki też wybierają bardziej takie opowiadające o rodzinie, opowiadające o relacjach ludzkich i książki takie bardziej motywacyjne. Koreańczycy są z tego znani, także za chwilę Wam powiem jeden gatunek, który także jest bardzo popularny i jest trochę połączony właśnie z tym, ale przed tym oczywiście romanse. Romanse, jeden z popularniejszych gatunków w Korei. Bardzo dużą liczbą osób czytających właśnie te książki to są kobiety w wieku 30-40 lat i słuchajcie, czemu one także stały się takie popularne? Myślę, że największym powodem są także webtoony, które zebrały bardzo dużą liczbę osób chętnych, które chcą czytać webtoony i słuchajcie, jest to bardzo widoczne. W metrze, jak jedziemy, widzimy ogrom Koreańczyków czytających na swoich tabletach, telefonach webtoony. Właśnie w taki sposób, jeżeli nie śpią, wracają z pracy, czytając webtoony. Często są to osoby właśnie młodsze, w wieku od 20 do 30-40 lat. Później to się zaczyna zmieniać, ale właśnie ten rocznik najczęściej czyta webtoony w metrach. Kolejnym są to fantasy i powieści akcji. Także jest to spowodowane wzrostem zainteresowania webtoonami i komiksami, które mamy dostępne w internecie. Bardzo dużo jest właśnie takich pozycji w koreańskich portalach, gdzie możemy czytać webtoony. Ja tutaj Wam podam parę takich przykładów właśnie stron na webtoonów.
one także są dobre do nauki koreańskiego, więc jeżeli byście potrzebowali właśnie trochę się pouczyć, to myślę, że to jest bardzo fajna alternatywa do czytania. Tym bardziej, że są krótkie, potrafią mieć bardzo fajne zdania, które możemy używać w codzienności, więc polecam. Ja także czytam webtoony. I właśnie, o czym wcześniej Wam wspomniałam, kolejną bardzo popularną grupą książek czytanych przez Koreańczyków, to słuchajcie, to są książki właśnie motywacyjne, eseje, felietony, takie książki, które potrafią nas zmotywować do pracy. Myślę, że to bardzo taki ważny gatunek, dlatego że on nie tylko w Korei robi się bardzo popularny, ale także na przykład w Polsce, z tego co zauważyłam, różni influencerzy bardzo często zaczynają polecać różne książki motywacyjne. Chyba taki nadszedł czas w życiu, że ludzie potrzebują motywacji do działania i te książki w miarę pokazują mi, w jaki sposób się zmotywować i w jaki sposób działać. Kolejną bardzo ważną grupą, myślę, to są biografie i książki historyczne. Jest grupa Koreańczyków, które bardzo lubią, często z powodu jakichś wydarzeń historycznych, tak jak ostatnio mieliśmy Impeachment, to bardzo popularne książki stały się, nie tylko książki, ale filmy czy dramy, które są na bazie właśnie tych wydarzeń, więc Koreańczycy właśnie sięgają po takie książki wtedy, kiedy chcą dowiedzieć się, co się dzieje i jak się kiedyś to wszystko działo, więc także bardzo ważna grupa. No i oczywiście, jeżeli bym miała wspomnieć tutaj o książkach i jakie książki czytają, to oczywiście, jeżeli jedną z większych grup są dzieci i dzieci bardzo dużo czytają, to oczywiście książki dziecięce, właśnie nie tylko przygodowe, historyczne, ale także takie podręczniki, które bardzo lubiane są przez Koreańczyków, właśnie mówiących o jakichś krajach, o jakichś zdarzeniach. To są bardzo często czytane książki przez dzieci i także jak bywam w bibliotekach razem z Eliaszem, to zauważyłam, że dzieci także czytają takie dziecięce komiksy, które opowiadają o jakichś zdarzeniach albo opowiadają o różnych właśnie ciekawych tematach, czasami bardziej pomocnych w szkole i w rozwoju, a czasami bardziej tylko dla przyjemności. Każdy potrzebuje takich książek także. No i na sam koniec trzeba opowiedzieć o najważniejszej grupie, która rozwija się bardzo szybko, to oczywiście ta część elektroniczna i największą grupą z tej części to oczywiście są webtoony. Webtoony zawładnęły Koreą i naprawdę możecie zobaczyć codziennie czytających Koreańczyków w taki sposób, ale także słuchajcie, e-booki. E-booki może nie są jakieś bardzo popularne, ale na pewno powoli także wkradają się, bo to jest wygodniejsza forma. W każdą książkę mamy w jednym miejscu i nie jest to jeszcze tak bardzo widoczne na ulicach w Korei, ale na pewno już powoli się wkradają i coraz częściej można na przykład znaleźć e-booki, czytniki e-booków w internecie. Jeszcze z takich pytań to chciałabym Was się zapytać, jakie Wy czytacie książki, czy w ogóle czytacie, ile ich czytacie, więc dajcie w komentarzach znać, jak u Was to idzie. I na samo zakończenie chciałabym Wam powiedzieć, gdzie Koreańczycy czytają książki. Koreańczycy najczęściej czytają książki w domu, wieczorami, kiedy mają czas przed pójściem spać, bo to taka klasyczna wieczorna rutyna. I jeszcze często w dojazdach. Dojazdy do pracy zajmują sporo czasu. Taka średnia dojazdów to jest około 50 godzina dojazdu do pracy, więc to naprawdę w ciągu dnia zabiera sporo czasu, więc czytamy najczęściej w formie elektronicznej, kiedy jedziemy do pracy, do szkoły, książki albo właśnie te krótkie takie nowelki oraz webtoony. One naprawdę bardzo szybko się czytają i nie musimy się mocno skupiać na tym, dlatego Koreańczycy właśnie elektronicznie czytają webtoony. Kolejną rzecz to oczywiście biblioteki. Biblioteki to są bardzo rozwinięte i prężnie działające miejsca w Korei. Jeszcze mamy specjalne takie
Book Cafe, gdzie Koreańczycy mogą spotkać się razem ze znajomymi przy okazji picia kawy, czytać swoje ulubione książki. Myślę, że to jest bardzo fajna w ogóle forma spędzania czasu. Ja pamiętam, że w Gdyni była kiedyś taka ala Book Cafe, gdzie było można właśnie poczytać książki, które były w danej księgarni dostępne, więc bardzo fajna opcja. Jeszcze mamy bardzo fajne Manhwa Cafe. Ja Wam podam link. Byłam właśnie w takiej manga cafe w Busanie na Kłannali, więc bardzo polecam Wam ten filmik i chciałabym się także tutaj pożegnać. Dziękuję Wam bardzo za spędzenie razem ze mną czasu i zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć w kolejnym materiale. Dajcie znać, czy Wam się podobało i czy ogólnie czytacie jakieś książki i jakie.